Hej, w końcu nadszedł ten dzień i jest Alpine w kolorze blue, chociaż po francusku się chyba mówi inaczej. Zaraz go dosiądę i zobaczymy, jak to chodzi, jak to jeździ. Wygląda zacnie, powiem Ci, że jeździ jeszcze lepiej, zaraz się nią przejadę i zobaczysz dokładnie, o co chodzi. Tak może po 850 km, jakie nim przejechałem, mogę Ci powiedzieć, że jestem zachwycony tym samochodem, naprawdę, bo najpierw robiłem jazdę próbną. Jazdę próbną zrobiłem rok po tym, jak ją zamówiłem, więc już trochę było za późno na to, żeby się wycofać, żeby coś zmienić, ale jak robiłem jazdę próbną, to mi się niezbyt podobał w prowadzeniu, ale to wiesz, przejechałem się po Katowicach troszkę i po prostu szału nie było, ale jak się sam przejechałem tym, chodzi to cudownie, a najlepsze w tym jest to, jak to skręca, jak się trzyma drogi, no po prostu coś niesamowitego, a bierze się to z tego, że samochód jest bardzo lekki, bo to waży tylko 1100 kg. Ma to taki sam silnik, jak ma Renault Megane RS. Zresztą w sumie Alpina należy do grupy Renault, chociaż jest to produkowane w całkiem osobnej fabryce i z całkiem innymi ludźmi, jak tymi, którzy produkują Renówki. Niemniej jest to produkt Renault i mogę powiedzieć, że jest to najlepszy samochód, jaki Renault zrobiło do tej pory. Nie żebym jeździł za dużo renówkami, ale całe nadwozie jest wykonane z aluminium, a do tego już naprawdę trzeba mieć niezłą technologię, żeby coś takiego zrobić. Żeby to zespawać, żeby to zespolić. Do tego aerodynamika. Popatrz, tutaj nie ma żadnego spoilera z tyłu, a mimo tego docisk jest na tyle dobry. Nie no, docisk jest fantastyczny. Ten samochód naprawdę prowadzi się cudownie. Bez żadnych spoilerów, bez żadnych z przodu też nie ma jakichś dziwnych spoilerów, jak w innych samochodach są. Po prostu jeździ cudownie, ale wsiądę, przejadę się i zobaczysz, dlaczego się tak twierdzić. System bezkluczykowy. Wnętrze jest naprawdę śliczne. No, z każdej strony, z której by się nie popatrzeć, jest naprawdę piękny. Popatrz może najpierw na siedzenia. Jak już się na nie patrzy, to już widać, że będzie gorąco. Mocne podparcie boczne. Nie mają regulacji przód, nie ma regulacji kąta pochylenia, jest tylko przód, tył, ale kierownica jest regulowana góra, dół, przód, tył, więc jest dobrze. Każdy znajdzie pozycję dla siebie. Środek powiedziałbym, że jest trochę jak w Lambo na przykład. Zobacz jeszcze, jakie fajne jest lusterko, bo lusterko jest bezramkowe i ono jest super eleganckie, naprawdę jest super eleganckie. Tu w środku nic więcej nie ma. Do tyłu, jak się obejrzysz, ok, ja za siedzeniem mogę plecak włożyć, ale w zasadzie tutaj już powinno być widać silnik, a silnika nie ma, jest tylko szybka i silnik jest zabudowany. Jak ten silnik zdjąłem obudowę, żeby zobaczyć, jak wygląda, nie wygląda specjalnie wystrzałowo, więc wcale się nie dziwię, że go zabudowali. Tutaj takie coś, powiedziałbym, z Bentleya, takie przyszycia. Tutaj nie ma schowków, tutaj nie ma schowka. Tutaj jest tylko taki malutki schowek, gdzie wejdzie telefon. W drzwiach nie ma schowka. No, nigdzie tutaj nie ma schowka. Jest widzisz, pod tym panelem środkowym jest tutaj taka półka, gdzie tam widzisz wodę mam położoną. Tam są gniazda na USB, na kartę SD. Jest też tabliczka znamionowa, która pokazuje, widzisz, wyprodukowano 1955, mój jest 823. I tak naprawdę dzięki tej tabliczce wartość tego samochodu, no ta tabliczka generuje wartość tego samochodu.
Ok, to przejedźmy się trochę. Super fajne i szybkie działanie skrzyni biegów. Przyciskam tylko R-kę, od razu działa. Drive od razu działa bez żadnej kombinacji. W GTR-ze włączy się jedynkę, z 2 sekundy trzeba poczekać, zanim zadziała. Dobrze, tutaj w trybie track muszę ręcznie zmieniać biegi, ale to właśnie o to mi chodzi. Nie pokazuję tutaj przebiegu, ale przełączę Ci tutaj na przebieg. Tutaj jest teraz tryb normalny i w trybie normalnym, dobrze pisze, że SC wyłączone, ale to mnie nie interesuje. O, widzisz, tutaj mamy przełączanie na różne ekrany. 857 km. Pokazuje też bieżące spalanie. Powiem Ci, naprawdę bardzo ekonomiczny samochód, bo zatankowałem go 2 razy, jakieś 40 litrów wchodzi i przejechałem na tym 1000 km, czyli 500 km na jednym baku, więc no ok, to jest silnik 1.8, niemniej jak porównam do moich innych samochodów, jest to samochód wybitnie ekonomiczny. Czym się różni od Megane RS? No w zasadzie wszystkim się różni Megane RS. Nawet silnik, który jest niby taki sam, nie jest taki sam, bo w Megance jest troszkę mocniejszy. Ma chyba 275 koni, tu jest 250 koni. Ale i tak pomyśl sobie, 1.8, 250 koni, waga 1100. To jest naprawdę niezły potwór. To ma 4,5 sekundy do setki, jedzie 250 na godzinę i wierz mi, że to ma takie przyspieszenie, znaczy ok, 4,5 do setki to może nie wydaje się dużo, do momentu, kiedy nie uświadomisz sobie, że ten samochód jest bardzo niski, bo on ma chyba 1,25 m wysokości, a w momencie, kiedy Ty siedzisz nisko, to zupełnie inaczej też odbierasz prędkość i jedzie się w nim po prostu, no wydaje się, że jedzie o wiele szybciej, jak jedzie w istocie, chociaż, żeby było ciekawiej, nie czuć tak naprawdę tej prędkości. Nie czuć tej prędkości. No widzisz, musiałbyś się przejechać i poczułbyś, jak to fajnie jeździ. Jak masz ochotę naprawdę samemu pokierować, to zapraszam na stronę autoraj.pl. Będziemy przynajmniej raz w miesiącu robić taką imprezę, jak zrobiliśmy miesiąc temu na Bednarach i będziemy to robić w Krakowie, w Warszawie i właśnie na Bednarach. Zobaczymy może jeszcze na innych torach, gdzie można przyjść, przejechać się tym samochodem i paroma innymi zabawkami. Nie wiem, na ile tu dźwięk będzie słychać. Ja wolę przełączyć na track. Track się włącza w ten sposób, że sport przytrzymuje z 2 sekundy i teraz będzie troszkę inna jazda. Wiesz, nie będę nim jechał mocno, jeżdżę nim teraz do 4000 obrotów, dlatego że po prostu nie jest dotarty. Pokażę Ci jedną ciekawostkę. Jak włączy się czy to tryb komfortowy, czy ten czy sportowy, czy komfortowy, to jak silnik jest niezagrzany, to z automatu on pokazuje mniej więcej 5500 obrotów, gdzie go można kręcić na starcie. Dopiero jak się silnik rozgrzeje, to on wtedy umożliwia, żeby kręcić go, widzisz, tutaj pod prawie 7000. Także to też takie ciekawe rozwiązanie. Przejdziemy się tutaj w takie miejsce, gdzie jest trochę kręto. To może mała geneza marki Alpine. To jest firma, francuska, która została założona w 1955 roku, a te samochodziki w poprzedniej wersji jakby
były produkowane chyba od 63 do 74 roku, o ile dobrze pamiętam. I wtedy, kiedy były produkowane, startowały w rajdowych mistrzostwach świata i ten samochód wygrał rajd Monaco, rajd Korsyki i kilka tam właśnie rajdów powygrywał, właśnie dlatego, że był bardzo lekki i bardzo zwinny. Ta pierwsza wersja miała silnik 1.6, miało to chyba niecałe 140 koni, więc widzisz, ten jest samochodem nowoczesnym, dopracowanym, 250 koni, samo za siebie robi, aluminiowe poszycie, to jest po prostu jedno ładne cacuszko. I ten samochód to nie jest samochód na autostrady, to nie jest samochód na drogi ekspresowe, to jest samochód właśnie na takie drogi jak tutaj, to jest samochód do tego, żeby pojechać na tor, po to, żeby jak najwięcej sobie poskręcać, bo na tych skrętach dopiero czuć, co ten samochód potrafi. Super fajnie się prowadzi, kierownica, no to jest coś genialnego, jak ten samochód jeździ. Ja go mogę porównać do Subaru BRZ, bo według mnie jeździ bardzo podobnie, tylko Subaru BRZ jest po prostu słabe, bo Subaru BRZ ma 200 koni, ale prowadzi się też genialnie. Jakby Subaru miało 250 koni, spokojnie mogłoby z tym konkurować. Ale widzisz, to za tym idzie minus tego samochodu, bo minusem jest jego cena. Bo samochód ten kosztuje ponad 250 tysięcy złotych, a Subaru BRZ kupisz za niewiele ponad 100 tysięcy. Jako ciekawostkę, wyprzedzimy tego pana. Jako ciekawostkę powiem Ci, że w Polsce jest w tym momencie 6 tych samochodów, z czego jeden już został rozbity na torze, więc to jest 5 samochodów. 5 z tych samochodów na Polskę. Więc jak zobaczysz gdzieś tą Alpine, to jakbyś wygrał w Totka. Dosłownie. Dla kogo jest samochód taki jak ten? To nie jest samochód dla osób, które słabo jeżdżą samochodem, bo po prostu nie będą w stanie docenić uroków tego samochodu. To nie jest samochód dla ludzi, którzy też chcą nim poszpanować, chociaż ja wiem, że ich jest mało, jest wyjątkowy, ale wiesz, jak chcesz szpanować, to sobie kup Lambo, a nie taki samochód. To jest samochód dla ludzi, którzy uwielbiają prowadzić samochód, uwielbiają to, jak on się zachowuje. To jest samochód do pojechania na tor, to jest samochód do po prostu cieszenia się jazdą. Naprawdę w tym jest genialny.